jak nagrywać filmy, żeby uniknąć efektu stroboskopu, czyli efektu migotania światła w naszych filmach. Możemy się z tym spotkać, gdy próbujemy nagrać jakiś ekran monitora, telewizor, włączony oczywiście, lub jakiś szyld reklamowy. To bardzo często widzimy, że po prostu ten obraz sobie miga, czyli jest ten efekt stroboskopu. Jak tego uniknąć? Jak nagrywać, żeby tego efektu nie było? Zacznijmy od tego, że ucząc się od Amerykanów, jak nagrywać filmy, możemy usłyszeć, że ustaw sobie na 30 klatek na sekundę i już będzie super. No tak, tylko że w Stanach Zjednoczonych częstotliwość prądu przemiennego to 60 Hz. W Europie jest to 50 Hz. I tu przechodzimy do dwóch systemów. Jeden system to jest system NTSC. Jest to amerykański system kodowania kolorów z 1953 roku. Drugi system to jest system PAL, czyli udoskonalony system NTSC, który powstał w Niemczech w 1957 roku. I tutaj w NTSC liczba linii obrazu to jest 525 linii skanowania. W PAL-u mamy 625 tych linii skanowania. Jak nagrywać, żeby nie było tego migotania obrazu? Gdy mieszkamy w Europie, mamy to natężenie, częstotliwość prądu przemiennego 50 Hz, to przy nagrywaniu ustawiamy klatki na sekundę w wielkości 25 i wielokrotności tych 25, czyli 25, 50 i 100. Gdy mieszkamy w Stanach Zjednoczonych lub w regionie, w którym ta częstotliwość prądu przemiennego to jest 60 Hz, to ustawiamy 24, 30, 60 lub 120. I to jest pierwszy parametr, który ustawiamy, gdy chcemy coś nagrać i nie chcemy tego efektu stroboskopu. Drugim takim parametrem to jest czas migawki. I tu zasada jest taka, że czas migawki to jest 1 przez dwukrotność klatkarzu. Czyli w Stanach Zjednoczonych przy 30 klatkach na sekundę będziemy nagrywać z czasem 1/60 sekundy. W Europie przy klatkarzu 25 klatek na sekundę będziemy nagrywać z czasem migawki 1/50 sekundy. I analogicznie, jeżeli podwyższamy sobie ten klatkarz do 50, to wtedy nagrywamy z czasem 1/100 sekundy. I tak dalej, w zależności od tego, na ile nam kamera pozwala. Współczesne kamery czy urządzenia filmujące mają obie te możliwości, czyli możemy sobie ustawić i pod system NTSC, i pod system PAL. I w środowisku naturalnym, w naturalnym świetle w sumie jest to obojętne, tak? Jak będziemy nagrywać? Możemy sobie nagrywać jak chcemy. Jednak gdy widzimy w naszym wideo, że jakieś światło nam tu zaczyna pyk, 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 mrygać i migotać i mamy ten efekt stroboskopu, a nie chcemy go, to wtedy, w zależności od miejsca zamieszkania, zmieniamy sobie ten klatkarz na sekundę i czas otwarcia migawki. Czyli w Europie podstawowy to będzie 25 klatek na sekundę i 1/50 czas otwarcia migawki. Mam nadzieję, że tym filmem pomogłam Wam w tym problemie, bo samej mi się zdarzało nieraz nagrać, jak coś migało i po prostu nie wiedziałam, jak do tego podejść, żeby nie migało. Kiedy zagłębiłam się w temat, okazało się, że nie jest to wcale takie trudne. Wystarczy dostosować do tej częstotliwości prądu przemiennego. Czyli w Europie 50 Hz, co za tym idzie, 25 klatek na sekundę i czas 1/50. I sprawę mamy załatwioną. I w tym filmie to by było na tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało zapraszam w sekcję komentarzy. Odpowiem na wszystkie, czasem z opóźnieniem, ale odpowiadam na wszystkie komentarze.
Także ja Wam bardzo dziękuję, że jesteście tu ze mną, że oglądacie moje filmy i widzimy się w kolejnym filmie.